Cześć, witajcie moi drodzy. Ostatnio sporo kabelków na kanale, ale w końcu wziąłem się za ich recenzowanie, sprawdzanie, testowanie, przynajmniej w takim podstawowym zakresie, bo chyba nikt dokładnych wyliczeń tutaj nie wymaga, ale żeby wiedzieć przynajmniej w jakim standardzie dany kabel działa, czy może działać. A dzisiaj dotarły do mnie kolejne kable, więc staram się robić już je na bieżąco. Ostatnio zakupy w chińskim sklepie Gearbest. Kable za grosze, dosłownie za niecałego dolara, nieznanej mi firmy Ezager. Nie wiem, może ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z tą firmą, więc proszę o komentarze, o informacje pod filmem. Ja natomiast, może nie przedłużając słowem wstępu, postaram się te kable sprawdzić. 4 sztuki. Zobaczymy, czy te kable na coś stać, czy też wyrzuciłem pieniądze w błoto. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Zobaczmy, na co te kabelki stać. Może na wstępie informacja. Długość kabla USB Type-C, oczywiście w nowym standardzie, ale z wejściem A, jeszcze standardowym do komputera czy do ładowarek, 25 cm jedynie. EXCT RXB01. Sprawdzę, czy wszystkie są takie same. A jakże, nie mamy różnych serii. Produkcja, słuchajcie, w Chinach. Produkuje to jakieś Shenzhen Huachang. Brand, czyli marka Ezager. Jakiś standard z 2008 roku, Made in China. Normy europejskie są, więc pozostaje otworzyć tylko kabelek. Spróbujmy, na co stać te kable. Myślę, że do ładowania 1A na pewno się nadają, ale podejrzewam tak przynajmniej. Ale zobaczymy w praktyce. Słuchajcie, może odkręcimy to też, bo mamy zwinięty kabelek. Z plusów, słuchajcie, jest nylonik. Może to będzie lepiej widać, jeżeli obniżę tak. Jest, słuchajcie, nylonowy oplot. Logo Ezager. Oplocik nylonowy, dosyć miękki. Nie jest to sztywny kabel, taki jak Blitzwolf. Natomiast to niekoniecznie musi świadczyć o dobrej jakości. Może być więcej plastiku, a mniej miedzi. Dlatego łatwiej się zgina. Z drugiej strony też mamy logo firmy Ezager. Kabelek wygląda solidnie. No, słuchajcie, to nic, pozostaje po prostu go przetestować. Długość jest, no krótki jest, 25 cm, czego można oczekiwać, więc przetestujmy. Oczywiście ładowarka firmy OK, Quick Charge 3.0. Miernik, który znacie z innych filmów. Mamy 5V. Rozładowany Xiaomi Mi 8. I słuchajcie, łączymy. Mam nadzieję, że mi telefon nie spłonie przy tym kablu. Takich wynalazków zbyt często nie testuję. Ktoś napisał w jakichś komentarzach, że są to kable Lenovo. No i słuchajcie, może rzeczywiście tak być, chociaż zobaczymy, co tutaj pokaże ładowanie. Niby mamy napisane, że jest to szybkie ładowanie. Tak, słuchajcie, po tutaj ustaleniu, wynegocjowaniu napięcia rzeczywiście jest to Quick Charge 3.0, 18W, 7V, 2,5 A, czyli tak jak inne markowe kable, chociażby Orico. Jeżeli chodzi o ładowanie, mamy tutaj dwa piorunki, czyli szybkie ładowanie jest, o czym też informuje nas, słuchajcie, zapis tutaj na dole, szybkie ładowanie. Jeżeli chodzi o napięcie, to widać, że jest to
17, napięcie 6V, prawie 7V. Można przyjąć, że 7 przy obciążeniu czy przy odjęciu miernika i 2,5 A, czyli około 18 W. Standard Quick Charge 3.0 jest zachowany. No co mogę powiedzieć, za te pieniądze jak najbardziej kabelek może być do ładowania w pracy czy w domu. Jeżeli macie dosyć blisko oczywiście ładowarkę, bo do powerbanka też dobry, słuchajcie, wybór według mnie, bo jak widać jest to kabelek, który nie jest za długi, nie plącze się, bo dwumetrowe kable do powerbanku, ja zawsze korzystam, staram się brać dwa kable, jeden około 2-metrowy, drugi krótszy do powerbanka. Dlaczego? Bo w przypadku dłuższych kabli można łatwo ładować je na przykład z plecaka, telefony w drodze jak jesteście, a krótkie to jeżeli położycie na stole czy gdzieś drugie urządzenie też można łatwo, szybko naładować. Nie trzeba się martwić wtedy o długość kabli, które zwisają, dyndają, trzeba je zwijać i zajmują dużo miejsca. A co Wy myślicie o kablach firmy Esager? Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś doświadczenia, co o nich myślicie i czy kupilibyście w tej cenie taki kabelek. Z mojej strony to będzie wszystko. Oczywiście zapraszam Was do łapek w górę, komentarzy i subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego do tej pory nie zrobiliście. A tymczasem hej hej!